Zbigniew Nienacki rozpoczął przed śmiercią pisanie książki o panu samochodziku i nieuchwytnym kolekcjonerze. W Rzeszowie mieszka kolekcjoner, który nie tylko jest uchwytny, ale i chętny do współpracy. Doprowadził on do powstania Muzeum Dobranocki, a teraz marzy o stworzeniu Muzeum Komiksu. Na dywanik u złego ojca trafił Wojciech Jama, wizjoner, który nie szuka partnerów do tworzenia zbiorów, bo jak sam podkreśla, te już posiada. Witam. Dzień dobry, witam. Ja od razu sprostuję pewne nieaktualne już informacje, ponieważ o ile Muzeum Dobranocek przy życzliwej współpracy mojej małżonki powstało, ono w tym roku już będzie 15 lat obchodziło. I no to był pomysł i później praca nad tym, we współpracy oczywiście z miastem, które jest organizatorem, bo nie jest to prywatne moje muzeum, tylko jest to muzeum miejskie, samorządowe. Natomiast jeżeli chodzi o Muzeum Komiksu, to owszem, pomysł rzucony gdzieś w okolicach 2012 roku, po tym jak zakończyła się moja przygoda z pracą w Muzeum Dobranocek, ale partnerów już znalazłem. Mniej więcej od 2016 roku współpracuję z kolegami ze środowiska komiksowego z Krakowa, Tomkiem Czaskalikiem oraz Arturem Wabikiem. W 2016 roku zorganizowali pierwszą wystawę moich zbiorów przy okazji Festiwalu Komiksu w Krakowie. A od tamtej pory współpracujemy i od 3 lat działa w Krakowie Fundacja Muzeum Komiksu. Instytucja, która ma pomóc właśnie w doprowadzeniu do utworzenia autentycznego Muzeum Komiksu. Tak, no ale jeszcze de facto muzeum nie powstało, stąd mowa o marzeniu. Fundacja jest. Zgadza się. Oczywiście, że tak. Formalnie muzeum jeszcze nie powstało. Niemniej, ja prywatnie, jako prywatny kolekcjoner, ale również już później, kiedy zaczęliśmy działać razem, no czego chyba najbardziej takim fajnym efektem była wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wystawa moich zbiorów, ale tutaj była pełna współpraca naszej trójki. Tomek Czaskalik jest krakowskim architektem. On robił całą aranżację wystawy i odpowiadał za tą warstwę wizualną. Moim zdaniem oczywiście to jest subiektywna ocena bardzo dobrej aranżacji. Artur Wabik z kolei, który odpowiadał za katalog wystawy. No i generalnie wspólna praca nad samą wystawą już, żeby to miało za przeproszeniem ręce i nogi, jakiś sens. Mam wrażenie po reakcjach zwiedzających, że to się udało i osobista satysfakcja, że po raz pierwszy w naszej historii sztuka komiksu zagościła w tak znamienitym gmachu Muzeum Narodowego, co do niedawna było jeszcze niewyobrażalne po tych latach perelowskiej poniewierki sztuką komiksu, gdzie no, sądzano od czci i wiary, nie uznawano w ogóle za pełnoprawną dziedzinę sztuki. Moja przygoda w ogóle kolekcjonerska zaczęła się w czasach, kiedy inni zastanawiali się nad tym, czy komiks jest sztuką. Zresztą my dzisiaj rozmawiając, nie zaczynamy od pytania, jak pan uważa, czy komiks jest sztuką, prawda? No A nie. ja pamiętam takie sytuacje właśnie w kontaktach z mediami. Jeszcze naście lat temu, parędziesiąt może, coś koło 20, od mniej więcej czas, kiedy ja jeszcze mieszkałem w Krakowie, gdzie na imprezach komiksowych pierwsze pytanie, jak podsuwano mikrofon, to było, jak pan uważa, czy komiks jest sztuką? To było standardowe, murowane pytanie przedstawiciela mediów. My dzisiaj nie zaczęliśmy od tego spotkania. To jest chyba jasne, że i komiks jest sztuką, i animacja, film animowany też jest sztuką. Nie ma żadnych wątpliwości. Cieszę się, że tutaj uzupełniłeś informacje. Po prostu ja pamiętałem ten twój manifest, że nie zgodzisz się na żadne półśrodki, stąd tak mocne stanowisko, że jak muzeum, to muzeum, a nie wystawa. Ale cofnijmy się aż No do bo to samego... wiesz, wyobraź sobie, że to nie dla wszystkich jest oczywiste. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy Muzeum Dobranocek miało powstawać, a to były 3 lata starań. Gdyby nie życzliwa postawa mediów lokalnych, ogólnopolskich, które naprawdę mają znaczący wkład w to, że to muzeum w ogóle powstało. To nie jest tylko i wyłącznie moja zasługa. To media pilnowały urzędników, żeby sprawy, które nagle zacierały się trybiki urzędniczej machiny, żeby ten piasek wypłukać i żeby to naoliwić i żeby to ruszyło. A nie były to łatwe sytuacje. To całe szczęście, że media stanęły na wysokości zadania, ale ja wracam na tory
Co było pierwsze? Plama tuszu czy kawa? Chyba plama tuszu, bo kawę późno zacząłem pić. A z tym tuszem to faktycznie to nie jeden z bohaterów, bo przecież to i Tytus powstał podobno z plamy tuszu rozlanej przez papcia Chmiela. I kleks Charlotty Paweł też wziął się z tuszu. A generalnie w dużej, pomijając oczywiście współczesne czasy, kiedy komiksy powstają na ekranie komputera, e, bądź na tablecie profesjonalnym do rysowania, to no, jednak te czasy minione bez tuszu nie byłoby komiksów. A widzisz, pytam, bo niedawno pojawiła się informacja, że pomysł na powstanie Tytusa był przy rozlaniu kawy, nie przy rozlaniu tuszu. I tak mówię, pytam u źródła. Widzisz, to jest prawda czasu i prawda ekranu. Pewne rzeczy obrastają legendami później i mało kiedy ta prawda jest tak atrakcyjna jak legenda, która się wokół tego wytworzyła. Więc ja sądzę, że te legendy są dużo bardziej atrakcyjniejsze i przypuszczam, że one będą też ewoluować. Nie jeden raz, wiesz, taka prawda przekazywana z jednych ust do pary uszu i przekazywana dalej, odrobinę się zmienia, prawda? No, tak jak wanna do strzepywania sadzy, o której przecież we swoich wspomnieniach mówią też dzieci babcia Chmiela. A pamiętam, że gdy to czytałem po raz pierwszy i widziałem ten obrazek z tą wanną, to uznałem, że to jest po prostu wyborny dowcip autora. I tyle, a teraz okazuje się, że No widzisz, ta wanna była w odwzorowanej przez nas w przestrzeni Muzeum Narodowego w Krakowie, w pokoju papcia Chmiela, gdzie cała pracownia była odwzorowana wedle wzorca zamieszczonego w komiksie. Tam było no, wszystko. no to niestety żałuję, że nie dotarłem, ale kolejne z pytań początkowych, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Kto ożywa w nocy w twoim domu? Przede wszystkim koty. A Czwórka widzisz, kotów. a ja nawiązuję do twojego ostatniego tekstu, bo w zeszytach komiksowych napisałeś, że kolekcjonując myślimy o tym, że nasze zbiory powinny żyć. Zgadza się. Widzisz, to jest kwestia podstawowa, o której chyba na początku swojej przygody z kolekcjonerstwem nikt chyba nie myśli. Ja też, u mnie to też była ewolucja. Oczywiście moje pierwsze kolekcje to była powiedzmy podwórkowa kolekcja obrazków z gum balonowych Donald, jeszcze tych starych w większym formacie z banerkiem takim tytułowym Donald u góry. I wymiana kolekcjonerska, to było zbieractwo po prostu, takie żadne kolekcjonerstwo z kolegami na podwórku. To jest patent, który do dzisiaj funkcjonuje w postaci tych jajek niespodzianek i innych, gdzie po prostu pewne serie występują w większym nakładzie, inne w mniejszym. Chodzi generalnie o to, żeby wyciągnąć kasę z kieszeni klienta. Nie czarujmy się. Wtedy człowiek tej świadomości zasmarkacza nie miał. Pasjonował się tym. Pamiętam emocje, które towarzyszyły rozpakowywaniu takiej gumy, bo jednak to był duży koszt. Ona kosztowała wtedy piątkę z rybakiem, tą aluminiową. I no niestety częste rozczarowanie, kiedy kolejny dublet się pojawiał. No i właśnie targi. Ja dam ci tą historyjkę, ale ta jest rzadka, to musisz mi dać dwie, trzy z inne i tak dalej. No w ten sposób to była taka powiedzmy pierwsza kolekcja, oczywiście zbieranie tak samo komiksów, czasopism, ja miałem całą stertę Światów Młodych, które na pewnym etapie niestety, ale trzeba było komiksy powycinać, bo za dużo się tego zrobiło zwyczajnie. Ale no to takie historie. Po latach całe czasopisma starałem się odzyskiwać. Jeszcze są duże braki. Natomiast na tamtym etapie no, człowiek nie miał świadomości tego, że to jest coś, może być to coś poważnego, prawda? Inaczej, że to będzie przygoda dla mnie przynajmniej na całe życie. No bo tak, ja już dzisiaj jestem po 60, grubo po 60 i tak z perspektywy czasu patrząc, to właśnie zaczęło się od tych Donaldówek, od komiksów Bogdana Butenki, Gapiszon z Misia, Gucio i Cezar ze Świerszczyka, historii obrazkowej z Gąską Balbinką, co robi nasz Brobik, pomysłowy Robotek, no po prostu z tych klasycznych perelowskich starych czasopism, w których tworzyła oprawę graficzną naprawdę śmietanka polskich ilustratorów, autorów, grafików.
I to wtedy zaczęła się dla mnie ta przygoda właśnie z komiksem, o której mówię. Natomiast to dopiero z biegiem czasu człowiek zaczynał nabierać świadomości, że to jest coś takiego, co może przynieść nie tylko frajdę dla mnie, że zdobywam coś do kolekcji, odstawiam na półkę do szuflady czy do szafki, ale daje też, no, powoduje uśmiech u odbiorców, którym pokazuje te przedmioty. Dla mnie takim punktem, przeskakując teraz bardzo do przodu, to takim punktem, gdzie pomyślałem o tym, że warto by to, żeby te zbiory wtedy poświęcone animacji, tak zwanym dobranockom, żeby zyskały oprawę muzealną, to była wizyta przed laty w Muzeum Zabawek w Karpaczu. Ono powstało ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego, twórcy teatralnego, który kolekcjonował zabawki i podarował je Karpaczowi. I wtedy jeszcze odwiedziłem muzeum na niewielkiej siedzibie, starej niewielkiej siedzibie, po prostu po zejściu z górskiego szlaku. Pierwszy raz był niefortunny. Trafiłem tam dosłownie za 5:16. Okazało się, że muzeum jest czynne do 16. No i niestety, ale trzeba było rok poczekać. Dopiero rok później przyjechałem do Karpacza ponownie, już z mocnym postanowieniem, że teraz trafię tam o właściwej porze. No i po rozmowie z panią dyrektor, która już obecnie jest na emeryturze, dowiedziałem się całej historii tego muzeum, jego powstania, prawda? I wtedy był taki błysk, że to jest świetny sposób na to, żeby te zbiory nie przepadły, a żeby po prostu no, służyły ludziom. A żeby, no, mówiąc krótko, jakiś sens tego zbieractwa, tego kolekcjonerstwa był. Zanim w ogóle Muzeum Dobranocek powstało, to ja jeszcze tak rzutem na taśmę w Muzeum Zabawek w Karpaczu miałem wystawę swoich zbiorów związanych z twórczością Juliusza Werna, bo to jest też kolejna działka, która mnie tam interesuje i jest to oczywiście pozostałość lektur dzieciństwa. Natomiast właśnie zmierzam do tego, że fajnie jest mieć pasję, coś kolekcjonować, ale zdać sobie sprawę na pewnym etapie, że no, człowiek nie jest wieczny. Człowiek nie jest wieczny, trzeba pomyśleć o tym, co się z tymi zbiorami stanie kiedyś, prawda? Ja znam wiele smutnych historii, gdzie, no niestety, ale wspaniałe zbiory, ogromna wiedza, wszystko to przepadało. No jest, podam jeden przykład tutaj, lokalny z Rzeszowa. E, Ryszard Zięba, introligator amator, który swoim no, profesjonalizmem przerastał wielu wykształconych w tym kierunku introligatorów. Tworzył wspaniałe oprawy książek. On organizował pracownię introligatorską na Zamku Łańcuckim. I no niestety, ale miasto Rzeszów nie dorosło, niestety nie sprostało temu wyzwaniu i te zbiory prawdopodobnie trafiły do córki do Warszawy i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. A byłby to naprawdę świetny przyczynek do powołania do życia Muzeum Książki. Znam innego kolekcjonera, który z Polski, który z kolei na przykład zbiera maszyny introligatorskie. I posiada ogromną wiedzę na temat właśnie introligatorstwa. I też w zestawieniu tych dwóch kolekcji to byłby wspaniały materiał na utworzenie Muzeum Książki. Co z tego? Na razie nic takiego nie powstało. Mówisz ciekawie tyle, że już mam kilka wątków tutaj pobocznych A zanotowanych. ja się Już łapię na tym, że cały czas gadam i ciebie nie dopuszczam do głosu. bardzo dobrze, bo to ty jesteś gościem, to ty masz się wypowiedzieć. Mnie już jest za dużo, nawet mojej audycji, ale to jak już coś mam powiedzieć, to powiem tak, że pamiętam sam, gdy musiałem pożegnać się ze swoją kolekcją Światów Młodych, to no nie była ona wielka, bo to tak nie, bo do 87, 8, więc do tego 93 to no nie było zbyt dużo, ale no miałem generalnie prawie całą szafkę taką i pamiętam, że przy jakichś tam wielkich porządkach musiałem wyrzucić. To był dramat po prostu. To wycinałem wtedy faktycznie jakieś końcóweczki, a dzisiaj jak Ja to, spoglądam na słuchaj, w to... pełni rozumiem, bo ja to znam, ja to pamiętam sprzed lat. A powiem ci jeszcze jedno, niedawno odwiedził mnie znajomy, rysownik komiksów zresztą, i właśnie przeglądając moje archiwa, a za mną tam z boku na półkach są całe sterty Światów Młodych, właśnie tych kolorowych, z tego okresu, o którym mówisz. A to też był czas, kiedy on wszedł w ten temat.
I ze łzą wokół oglądał właśnie komiksy Kuśmider i Filo oraz Kajka i Kokosza, jeden z tych tytułów, które wtedy akurat, na które on się załapał. No po prostu ogrom wzruszenia. Miło było patrzeć, jakie emocje to powoduje u kogoś po latach. Tak, no ja sobie czasami nawet jak przypomnę, jak w internecie, gdy w internecie widzę te, prawda, wycinki, to tak, no. Ale nie o tym. Powiedziałeś o introligatorstwie i pamiętam, że miałeś swoją przygodę introligatorską, która do A dziś wpływa na twoją kolekcję. Czy możesz przybliżyć? Owszem, to znaczy jakiś czas po wyjściu z wojska, to znaczy generalnie introligatorstwo mnie interesowało. Ja miałem do czynienia generalnie z rzemiosłem, może nie z introligatorstwem akurat, ponieważ ja przez całe dzieciństwo miałem okazję oglądać, jak pracował mój dziadek, który był szewcem. Nie introligatorem, ale szewcem. Niemniej, obserwując dziadka, który robił buty od podstaw, kupował cholewki oczywiście, e, no to po prostu no, jakiś taki wgląd w to, jak coś takiego powstaje od zera praktycznie, miałem. Wtedy może człowiek nie przywiązywał aż takiej wagi do tego, natomiast do dzisiaj mam zachowane narzędzia szewskie dziadka. I często korzystałem z niektórych przynajmniej z tych narzędzi, ponieważ one również w introligatorstwie się przydają. Chociażby noże, takie kości z kości słoniowej, które były używane do wygładzania. I skóra, karton, to wszystko w zasadzie podobnymi narzędziami się obrabia, albo dokładnie takimi samymi. I miałem epizod, że nawet w Krakowie chodziłem po zakładach introligatorskich i pytałem się o możliwość nauki zawodu. Bo po prostu ciągnęło mnie do tego introligatorstwa. No jest to wspaniała sztuka. I stąd też bardzo miło wspominam właśnie znajomość z Ryszardem Ziębą, którego wielokrotnie odwiedzałem. Miałem okazję oglądać jego pracę i słuchać opowieści o tym, jak to powstawało, jak w ogóle rodziła się jego pasja, jak załatwiał chociażby w tamtych czasach, gdzie no nie można było kupić od tak sobie jakichś narzędzi introligatorskich. Niektóre trzeba było po prostu albo samemu zrobić, albo jak mi opowiadał, jak to w PRL-u się załatwiało. Za flaszkę No tak. w zakładach WSK w Rzeszowie po prostu ktoś na warsztatach mu pewne rzeczy wykonywał z dobrych materiałów. Bo to czasami była stal nierdzewna, nie do uzyskania tak prywatnie. I w ten sposób swój warsztat po prostu też organizował, prawda? Natomiast no, nie zostałem tym introligatorem. Koniec końców po wojsku pojechałem do pracy na Węgry. To też nie było takie od razu, to dłuższa opowieść jest. A potem już się zaczęło życie rodzinne, ponieważ wróciłem z żoną i z dzieckiem z Węgier. No i co? No i jeszcze etap szukania swojego jakiegoś miejsca w życiu, prawda? Koniec końców, jak to zawsze mówię, poprzez lekturę kapitana Ażbika zszedłem na psy na 17 lat. Tak, Czyli słyszałem, wylądowałem w policji w Krakowie. pamiętam, że byłeś w policji kryminalnej, ale bardziej chodziło mi o to introligatorstwo w kontekście Tytusa, którego Ach, zdarzyło ci Tytusa. się Wiem, już oprawić. okej, w porządku, No, dzięki za już naprowadzenie. No wiesz co, jest to taki wyrzut sumienia. To były jeszcze takie nieśmiałe próby. Człowiek naiwnie myślał, że żeby te książeczki ochronić. Ja dzisiaj mogę tylko doradzić, że najlepiej czasami, jeżeli kogoś swędzi ręka i ma ochotę, trafia w jego ręce jakiś egzemplarz, czasami z jakimiś brakami, uszkodzeniami, to ostrożnie do tematu podchodzić. Lepiej zostawić go w takim stanie, niż nieudolnie naprawiać, bo potem po latach będzie się miało właśnie takie wyrzuty sumienia jak ja w stosunku do tych książeczek z Tytusem, oprawionych w takie niebieskie płótno indoligatorskie, które stoją u mnie właśnie na półce jako taki wyrzut sumienia. I no niestety, nie wiem, czy to puścisz na antenie, ale po prostu temat spieprzyłem. no, Nazywając rzecz po imieniu. to powiem, że też chciałem kiedyś być nie introligatorem, a taksydermistą i pamiętam, że gdy poszedłem na zajęcia, zobaczyłem pracę jednego z artystów
i był tam wąż z guzikami zamiast oczu, no to też spowodowało, że jednak nie chciałem iść w tym kierunku i ostatnio miałem problem, gdy szukałem taksydermisty, ale wracając na dobre tory, pojawił się Verne. Verne jest u mojego pszczelarza jednym z czołowych pisarzy, więc pytanie od pszczelarza. Od jak dawna zadaje się pan z Tytusem? Tu cytat dosłowny. Z Tytusem. Z Tytusem, to znaczy pierwsza lektura, no to koniec lat 60., chyba 68 rok. Świat Młodych oczywiście, który wtedy ukazywał się 2 razy w tygodniu, był czarno-biały, albo z takim jednym dominującym kolorkiem, który gdzieś tam się pojawiał. I była część z mielolotem, czyli z maszynkolotem. No i to były, no mam do dzisiaj te wycinane ze Świata Młodych odcinki. Mam również całe Światy Młodych, ale to już zdobyte po latach. Natomiast po tych wycinanych odcinkach Tytusa, po ich numeracji, widać od razu, że był problem z kupowaniem wtedy. Jeżeli się nie miało teczki w kiosku, tylko polowało się na te gazety, a wtedy się polowało na gazety, nie tak jak dzisiaj się szło do kiosku i wiadomo było, że nie wiem, w środę polityka jest, to kupię sobie politykę, bo leży i czeka. Nie, wtedy się trzeba było ustawić w kolejce, liczyć na cud, że starczy dla człowieka. A Świat Młodych był tym tytułem bardzo pożądanym. No i po numeracji widać, że mamy przerwy. Niestety człowiek nie wiedział, a nie było wtedy Allegro, nie było jakiejś giełdy, gdzie można było potem coś takiego kupić z drugiej ręki. No, pewne historie dopiero po latach mogłem przeczytać, kiedy zafunkcjonowały właśnie rynek jakiś w Krakowie, chodziło się na giełdę pod halą targową, e, czy później jak Allegro zafunkcjonowało, można było dopiero. No i dzisiaj, kiedy ukazała się Tusopedia. Tak, tak. Do Tytusopedii zaraz przejdziemy, bo to było jedno z naszych głównych prawda, powodów do spotkania się, ale jak się pojawiłeś Allegro, to no niedawno miałeś też te komiksowe swoją publikację w nich w numerze 35. Cena okładkowa 24,90. Sprzedało się na pniu, no i teraz w internecie chodzi po 200 zł, uszkodzone egzemplarze 80 do 100 zł, a podobno niektórzy już tam informowali, że cena osiągnęła nawet dziesięciokrotność, więc z tym Allegro to tak jak na PRL-u byli spekulanci, to i teraz się pojawiają. Oczywiście, że tak. No, w tamtych czasach, ja pamiętam, no, taką platformą to były po prostu giełdy staroci, które się w niedzielę zazwyczaj rozkładały. I tam można było kupować rzeczy nieosiągalne w księgarniach. No i teraz od tego jest internet. No i to jest po prostu rynek. No, co będziemy mówić? No znak Oczywiście, że czasu, no. zdarzają się spekulanci, ale generalnie, jeżeli ktoś jest cierpliwy, i nie czeka z zakupem pewnych rzeczy, nie wiem, 10-15 lat, aż zaczną ich ceny szybować, to i czasami się trafiają okazje. No. Generalnie życie kolekcjonera to jest szukanie tych okazji. To z pewnością, no ty kiedyś trafiłeś na okazję na targu i te piękne, czy jak to nazwałeś, tak brzydkie, że aż śliczne figurki trafiłeś, prawda? To jest zasługa mojej żony, bo pamiętam, że w niedzielę ruszyliśmy na giełdę pod halą targową w Krakowie. I dosłownie na samym wejściu, a to były czasy jeszcze, ja może nakreślę taki rys historyczny, bo ta dzisiejsza giełda to już nie jest to, co kiedyś. Dawniej Kazimierz Krakowski, z którego między innymi rekrutowało się sporo sprzedających na giełdzie w niedzielę, to no, trochę inaczej wyglądał niż dzisiaj jako dzielnica turystyczna, gdzie tam restauracje, knajpki, knajpeczki otwarte są do późna w nocy i ta dzielnica żyje do późna w nocy. Wtedy to była dosyć smutna dzielnica, pełna lumpenproletariatu, podejrzanych osobników, którzy pojawiali się właśnie pod halą targową. Ze stertą jakichś rzeczy można było domniemywać, że wygrzebany gdzieś z piwnicy, a czasami i ze śmietnika. No i pamiętam właśnie tą stertę do dzisiaj zresztą mam przed oczami, bo trzeba było naprawdę mocno się zastanowić, mieć mocną motywację, żeby tam zagłębić się rękami.
Żona zobaczyła na wierzchu tej sterty właśnie taką gumową figurkę i mówi do mnie, popatrzcie, to nie jest z Tytusa? A ja patrzę, a tam Atomek właśnie. Pierwszy raz na oczy widziałem taką gumową figurkę. W ogóle nie wiedziałem, że coś takiego było. No, zacząłem grzebać w tej stercie śmieci. Wygrzebałem jeszcze Tytusa. Chyba ze 4 razy przegrzebałem ją w tej i we w te. Romka niestety nie znalazłem. Romka kupiłem chyba 2 lata później na Allegro. Jak komplecik figurek sfotografowałem, wysłałem zdjęcie, wtedy już znałem Papcia Chmiela, to on też zrobił wielkie oczy, bo dopiero ode mnie się dowiedział, że to coś takiego było produkowane. Nikt go nie pytał o zdanie. Nikt go nie pytał o pozwolenie. Tak to zresztą funkcjonowało wtedy. No, państwowy przemysł nie nadążał z jednej strony z produkcją na przykład zabawek, a prywatny przemysł, owszem, ale były to jakieś incydentalne, takie lokalne czasami produkcje. Nikt się nie przejmował prawami autorskimi. Często były to dosyć takie toporne rzeczy. No. Przypomnijmy tylko figurki, chociażby te tak zwane żołnierzyki z Czterej Pancerni i Pies, prawda? Tak, tak, No, były że to takie. jest na przykład Janek, to się domyślimy, bo trzyma w ręku snajperkę. Że to jest Grigori, to się domyślimy po czarnej skórzanej kurtce. Natomiast uroda tych figurek jest taka no, dyskusyjna. Ja to nazywam, że one są tak brzydkie, że aż piękne. I właśnie to mnie ujęło. Mówiłeś teraz o prawach autorskich, o tym, że ktoś nie przejmował. No ale twórcy Tytusopedii się postarali, zadbali, więc udzielmy odpowiedzi na pytanie, czy warto mieć Tytusopedię na półce. No, zdecydowanie warto. No, w tej chwili to jest jedyna publikacja, tak obszerna publikacja, z której możemy, w której możemy przeczytać no, w zasadzie komplet tych przygód Tytusa ze świata młodych. Mało tego, to w tych 3 tomach znajdziemy też mnóstwo ciekawostek. Ja to mówię w pewien sposób oczywiście subiektywnie, ponieważ w skromnym wymiarze, ale jako kolekcjoner byłem zaangażowany w po prostu w udostępnianie ze swoich zbiorów pewnych wydawnictw, publikacji i czy na przykład oryginalnej planszy, którą dostałem w prezencie od Papcia Chmiela, bo do dzisiaj niewiele się ich zachowało. I no po prostu to jest jedyne wydawnictwo w tej chwili tak obszerne, tak obszernie traktujące o tamtym okresie. No, zabrali się na to specjaliści, bo tam oczywiście maczał w tym palce Leszek Kaczanowski, którego tutaj pozycję przeglądam, chociażby zeszyty komiksowe z 2007 roku, gdzie też się udzielał, więc no, tu nie mam No, mowy o przypadkowych osobach. Leszek Kaczanowski no, jest fachurą, no, jest po prostu wydawcą z ogromnym dorobkiem. Ja Leszka Kaczanowskiego pamiętam jeszcze z czasów, kiedy byliśmy sąsiadami w Krakowie, ponieważ ja mieszkałem przy ulicy Fredlina, a on dosłownie o rzut beretem przy ulicy Łokietka w bloku i wtedy jeszcze nie było wydawnictwa Ongryz. Leszek też był kolekcjonerem, też interesował się komiksem. Natomiast no, poszedł w kierunku wydawania komiksów i muszę powiedzieć, że robi to naprawdę dobrze. Tytusopedia to nie jest pierwsza rzecz, którą wydał właśnie pokazując te takie, nazwijmy to prehistoryczne polskie komiksy, bo przecież przypomnę jeszcze Filutka, też kilka opasłych tomów prezentujących Jeśli większość mówimy, chyba tych historii, o ile nie wszystkie. jeśli mówimy o Papciu, no to jeszcze Witka, Sprytka i inne opowieści, więc też tak. Och, to w ogóle te początki twórczości Papcia Chmiela, to od tego się zaczęła nasza znajomość, bo ja wyszukałem, to znaczy trafiłem kiedyś na taki pakiet czasopisma, tygodnika Świat Przygód i Nowy Świat Przygód, wydawanego od 1946 roku przez 2 lata. Zaraz, 2 albo 3 lata, 4, 6, 7 chyba i 8. I tam co i róż natrafiałem na ilustracje, na przykład jakieś powieści w odcinkach artykułów, bądź krótkie komiksy od Pudełko Sadełko, gdzie one były podpisane albo Chmiel, albo Dziadzio Chmiel. No od razu mi się to skojarzyło z Papciem Chmielem. Był też komiks Przygody sierżanta Kinga z Królewskiej Konnej, a wiedziałem, że tam podobno, tutaj różniły się informacje, że albo wpisywał tylko dymki, albo rysował też ten komiks, ale wtedy nie było jeszcze żadnych wspomnień Papcia Chmiela ani publikacji na ten temat.
I ja chyba od kolegi uzyskałem adres Papcia Chmiela, napisałem do niego właśnie z tymi wątpliwościami, pytaniami, nie licząc specjalnie na to, że autor mi odpowie. I ku mojemu zdziwieniu, bodajże 2, 3 tygodnie później, poczta przyniosła mi list, patrzę, a tutaj Henryk Jerzy Chmielewski. Z emocjami otwierałem ten list, no i Papcio mi tam wyjaśniał właśnie opisując początki swojej przygody ze sztuką komiksu. I to te początki były trudne. No, on mi właśnie opisał wtedy, że po prostu Sierżant King to był komiks, który redakcja, dzisiaj byśmy powiedzieli, że kradła, natomiast no wtedy użyczała sobie, pożyczała sobie z jakiejś szwedzkiej chyba gazety. Był to komiks amerykański i do któregoś momentu on pisywał teksty do dymków. Natomiast później ówczesne władze ucięły dostęp do zachodniej prasy, no bo po co deprawować społeczeństwo prasą z obszaru zgniłego kapitalizmu. I redakcja została nagle z urwaną historią, gdzie nie było kontynuacji. No i Papcio Chmiel dostał szansę rysowania komiksu i wszystkie odcinki, które mają w stopce tej tytułowej, w tym banerku tytułowym copyright, to są oryginalne komiksy, natomiast w momencie, kiedy ten copyright wylatuje, zostaje wymazany, to są odcinki bodajże chyba 4 albo 5, które rysował Papcio Chmiel. On mi też opisywał tam jeszcze inne sprawy, bo jego początki pracy w redakcji Świata Przygód to zatrudnił się dzięki tam znajomościom mamy w redakcji i na początek wyprowadzał Ratlerka, redaktora naczelnego na siku. No, od czegoś Więc trzeba bardzo zacząć. odpowiedzialna fucha. Tak, tak. On to żartobliwie oczywiście przywoływał. Przypuszczam, że no, na pewno więcej tam robił, bo w tych gazetach można zobaczyć jego rysowane przez niego właśnie ilustracje, te krótkie komiksy. Natomiast później już ukazały się wspomnienia Papcia Chmiela. Urodziłem się w Barbakanie i on tam już opisywał te historie. Można było szerzej je przeczytać. Natomiast z tego okresu zachowało mi się kilka listów pisanych ręcznie przez Papcia Chmiela. To była klasyczna jeszcze pisana korespondencja, ozdobionych czasami rysunkiem Tytusa. Później Papcio Chmiel już w słusznym wieku sprawił sobie komputer, i kolejna korespondencja to już były maile. Także, także no, fajna pamiątka z tamtych czasów. Skoro już tak przy Papciu Chmielu jesteśmy, bo chciałem jeszcze najpierw o Tytusa, ale do Tytusa wrócimy. No miałeś przyjemność poznać go osobiście. Jaki był prywatnie, bo ja na przykład podzielę się taką historią, którą kiedyś usłyszałem od koleżanki, która zresztą gościła tu kiedyś. To moja ulubiona, bo też ją wpisałem w momencie, no tuż po śmierci Papcia Chmiela, gdy pisałem taki krótki materiał o nim. Właśnie sobie pozwolę przypomnieć. Legenda komiksu jeździła komunikacją miejską i choć podróżował bez fikuśnych kapeluszy, w których zwykł pojawiać się podczas spotkań z czytelnikami, to i tak zawsze ktoś go rozpozna. On wtedy potrafił wyciągnąć notes i chce wierzyć, że to nie legenda, naszkicować i sprezentować mały rysunek, sprawiając tym frajdę nie tak młodym fanom. No czas mija, więc nie pamiętam jaki to był autobus linii, bo to koleżanka wspominała, że próbowali go tam upolować, że tam autentycznie już ludzie wsiadali. No ale ty go znałeś bliżej. Czy możesz się podzielić jakimiś takimi historyjkami z nim związanymi? To znaczy, wiesz, pierwsza moja wizyta to był chyba 98 rok u Papcia Chmiela. To były oczywiście duże emocje. Ale odnalazłem autora, to znaczy nie byłoby problemu z poznaniem go. Tak jak się przedstawiał w świecie młodych na tych wielu ilustracjach, prawda, czy szalonych jakichś takich eskapadach gdzieś po dachach Warszawy, bo były takie fotoreportaże jego autorstwa, to on dokładnie tak wyglądał. No. Burza, czupryna siwych włosów. I ja go poznałem, no to już miał swoje lata, ale jedno, miał niesamowitą pamięć. Chciałbym mieć taką pamięć, bo jak oddawał się wspomnieniom i potrzebował to zilustrować jakimś zdjęciem, jakimś artefaktem z tamtych czasów, to padało chwileczkę. O, chwila, to powinno być w tej szufladzie. I to było w tej szufladzie. Powiem szczerze, ja siedząc teraz w swojej bibliotece, to mam poważne czasami problemy z dotarciem do pewnych rzeczy. Owszem, wiem, że są, tylko pytanie gdzie. U No tak. niego po prostu to było ułożone.
Także byłem naprawdę pod wrażeniem. No i co? I człowiek naprawdę niesamowicie życzliwy, bardzo ufny, przyjacielski, taki otwarty na drugiego człowieka. Od początku złapaliśmy kontakt. Ja pamiętam, że kiedy przy okazji pierwszej wizyty już się z nim żegnałem, dostałem od niego na wychodne w prezencie oryginalną planszę Tytusa i mały kadr autorstwa Jana Marcina Szancera. Jan Marcin Szancer pracował w tej samej redakcji właśnie w Świecie Przygód. On tam rysował kilka historii obrazkowych, między innymi Przygody ziarnka kawy o czasach napoleońskiej wyprawy do Egiptu. I to z tej historii obrazkowej ten kadr pochodził. Do dzisiaj mam te plansze. I plus jeszcze jedna rzecz, kolejna, która w pewien sposób zainicjowała moją kolekcję oryginalnych prac polskich twórców, to jeszcze podarunek, który dostałem od Tadeusza Baranowskiego kilka lat później, przy okazji wizyty na warszawskiej imprezie komiksowej. Dostałem od niego też jakiś czas wcześniej się poznaliśmy i dostałem od niego w prezencie wtedy planszę z porad praktycznego pana. Nawiasem mówiąc, teraz na dniach będzie premiera tego komiksu w nowej odsłonie, ale też pełna, ponieważ zarówno będą tam historie z dawnego tygodnika Razem, i to z tego tygodnika Razem pochodzi ta plansza, którą ja dostałem w prezencie, ale będą też rzeczy, które ukazywały się w Razem po jego reaktywacji w latach 2000. Plus dodatki, bo między innymi takim jednym z dodatków kolekcjonerskich będzie prezerwatywa Tak, czekałem, opatrzona kiedy to padnie. praktycznym panem. Więc to dosłownie chyba jakoś teraz, na początku marca powinno się ukazać. Cześć i chwała wydawcom, że podejmują takie wyzwania i tak świetne publikacje, bo powiem tak, jako kolekcjoner bardzo przez wiele lat miałem niezaspokojony głód tak zwanych okolic komiksu. Bo komiksy komiksami, ale na całym świecie te komiksy obrastają właśnie różnego rodzaju przedmiotami. Czasami są to rzeczy bardzo komercyjne, bo na przykład jeszcze w latach 30. Na przykład do margaryny, opakowań margaryny w Niemczech były dodawane takie małe plastikowe figurki z postaciami z historii obrazkowej Wilhelma Buscha. I to nie jest współczesne odkrycie, że na przykład jeszcze gdzieś w latach, chyba na początku 2000 można było, ja to z Krakowa pamiętam jeszcze, w słoikach Nutelli można było znaleźć mini komiksy z Asterixem. No i tego typu rzeczy. Pewne rzeczy już się u nas zaczynają pokazywać, czyli właśnie na przykład te piękne kolekcjonerskie wydania komiksów w twardych oprawach, w obwolutach, z różnymi dodatkami, prawda, pudełkami kartonowymi na nie. Ale pewne rzeczy ciągle do nas nie dotarły jeszcze. Ja niezmiernie boleję, że na przykład jajka niespodzianki ciągle u nas to są wszystko jakieś klony zachodnie, a u naszych sąsiadów, tak jak chociażby Czesi, mają figurki z patem i matem, z krecikiem. Niemcy z piaskowym dziadkiem. W Rosji figurki z wilkiem i zającem się ukazywały. U nas ciągle nie ma figurek na przykład z Reksiem, Bolkiem i Lolkiem, tylko jakieś właśnie takie durne klony zachodnich produkcji, które no takie trochę no-name, prawda? Jakieś hipcie, nie hipcie i inne duperele. Wiesz, akurat rozmawiałem niedawno, zresztą o tym wspominaliśmy z Maciem Chmielem, nie pytałem go o to, jeszcze ta rozmowa się nie publikowała i teraz szkoda, bo takie pytanie bym miał. Jednakże pozostańmy przy Papciu Chmielu. Na jego życiorys, tak przygotowując się do naszej rozmowy, przeczytałem w różnych wersjach i tam pamiętam ten rabunek z Detroit, to, że gdy wybuchła Cytadela, uderzył głową w ten landszafcik i tak biały łabędź później był bez głowy. Ale najbardziej mnie tak urzekła ta historia, gdy Monique opowiadała, że miała koleżankę, która przeszła polio, no i ona miała problemy, prawda, z poruszaniem się, więc Papcio Chmiel wymyślił, żeby był konkurs skakania na jednej nodze, to ona będzie miała przewagę, wygra, no i wygrała cokolwiek pierwszy raz w życiu. Czy on faktycznie tak w kontakcie osobistym był naprawdę taki ciepły, bo tak różne są te takie... Zdecydowanie tak.
Zdecydowanie tak. Zresztą on się udzielał w wielu akcjach przecież. On wspierał zarówno orkiestrę, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pamiętam, chyba nawet na Śląsku były jakieś kalendarzyki. Po prostu bezinteresownie zupełnie udostępniał ilustracje. Do różnych konkursów. Ja oprócz tego, że kilka prac mam o Papcia Chmiela, które dostałem, to raz udało mi się, i chyba to jedyny przypadek w historii, że wziąłem udział w jakimś konkursie, to chyba magazyn Teletydzień organizował, czy coś takiego, gdzie właśnie były do wygrania rysunki Papcia Chmiela. I on na różne takie właśnie imprezy, festiwale, jakieś takie czy to plakat narysował, no współpracował przecież od początku z Muzeum Powstania Warszawskiego, więc naprawdę w wielu takich akcjach, gdzie zupełna bezinteresowność była, to nie był żaden czynnik materialny. On nie miał za to płacone. Po prostu bezinteresowna pomoc, chęć niesienia pomocy. Także zdecydowanie był człowiekiem bardzo ciepłym, życzliwym, chętnym do pomocy i nie trzeba było go do tego przekonywać, specjalnie namawiać. No, to też niestety skutkowało tym, że no, na pewno się zdarzały jakieś tam sytuacje, gdzie nadużywano tego zaufania jego, bo przecież ja pamiętam historię, że jakieś tam przedmioty, gdzie on bywał na różnych imprezach, że coś tam skradziono, czyli na przykład tą lalkę Tytusa, czy też mi wspominał, był swego czasu taki szampan w cudzysłowie dla dzieci musujący. On miał jedną butelkę u siebie, ale drugą właśnie też przy jakiejś imprezie mu skradziono. No niestety to jest takie ryzyko, ale to nie umniejszało moim zdaniem jego jakiejś takiej otwartości, życzliwości. O tą lalkę z papier mâché chciałem cię spytać, no jako były policjant i jednocześnie kolekcjoner, czy coś wiesz na jej temat, ale już chyba. No niestety, przykro mi. No takie rzeczy się zdarzają, wiesz, no ja pamiętam z czasów, kiedy pracowałem jeszcze w policji, kradzieży planszy, oryginalnej planszy autorstwa Zbigniewa Kasprzaka. No niestety, ale ktoś wykorzystał sytuację, że w pomieszczeniu obok, w sali obok odbywało się spotkanie z autorem i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Chwila nieuwagi, no i jedna plansza z autorstwa Zbigniewa Kasprzaka została skradziona z wystawy. No i do dzisiaj się nie odnalazła. Skoro jesteśmy przy takich przykrych tematach, zadam pytanie, no bodaj dzisiaj najtrudniejsze, a związane właśnie z tym, że Papcio różne rzeczy rysował i robił. No delikatnie rzecz ujmując, nie jesteś fanem partii, która niedawno została odsunięta od władzy. To da się zauważyć po twoich wpisach i zachowaniu, bardzo delikatnie to mówię. No a to Zauważam, właśnie, że bardzo tak delikatnie, staram tak? się, staram się jednak, mój syn będzie tego słuchał, więc żeby, Jasne. żeby wiedział. Postaram się nie używać żadnych mocnych słów. Nie no, on znaje, ale nie chcę, żeby od razu widział nastawienie. Ale no to właśnie niestety, no PiS poparł przed laty Papcio Chmiel. Czy to w jakikolwiek sposób w ogóle wpłynęło na wasze relacje? Tak pytam uczciwie. Nie, zupełnie nie. No, moim zdaniem to była kwestia właśnie wykorzystanej życzliwości, pewnego rodzaju może naiwności, jeżeli chodzi o politykę, prawda? Bo patrząc na to, w jakim kierunku sprawy, to były początki PiSu jeszcze. Na pewno w jakiś sposób na to też wpływało to, że to jednak no, dzięki Lechowi Kaczyńskiemu doszło do powołania Muzeum Powstania Warszawskiego, chociaż i to jest związane oczywiście z historią, z życiem Papcia Chmiela, prawda? Z tym na pewno coś, co odcisnęło swoje mocne znamie w jego życiorysie, pamięci o tamtych czasach. Więc na pewno to wpływało też na taki, a nie inny wybór. Przypuszczam, że być może dzisiaj, gdyby autor miał świadomość tego, w jakim kierunku to zabrnęło, to no, nie byłby tak zachwycony tym. Widzicie, jak No teraz ale cóż poradzić? Pewne rzeczy się dzieją, stają i na pewno był taki zgrzyt, nie tylko zresztą u mnie, że no, Tytus trochę też został wykorzystany tak, no nie elegancko. No tak, właśnie teraz szukam, bo pamiętam, że w jednej z biografii, miałem chyba 4 teraz wersje, było zdjęcie też Marii Kaczyńskiej z kotem i tak to w biografii się znalazło, Papcia Chmiela, ale No, Papcio kończąc, Chmiel miał pięknego rudego kota. Przypuszczam, że do dzisiaj chyba więc żyje. No, tak, więc ja w pełni go rozumiem, bo u mnie w domu w tej chwili są 4 koty. o kotach staram się nie rozmawiać, no z różnych względów. Zdarzyło mi się kiedyś mieszkać za Strzema, ale to zamierzchła historia.
Skoro jesteśmy jeszcze przy Babciu Chmielu, on planował każdy swój dowcip i teraz pytanie do ciebie. Czy ty planujesz każdy swój zakup? No nie, wiesz, to znaczy oczywiście są sytuacje takie, gdzie człowiek planuje pewien zakup, ponieważ spodziewa się czegoś i to są jakieś odległe w czasie zapowiedzi, ale jako kolekcjoner, poszukujący różnych starych rzeczy, prawda, czasami z zamierzchłej historii, trudno zaplanować coś takiego. To są czasami takie sytuacje, zresztą chyba każdy kolekcjoner, który gdzieś bywa na giełdach staroci, czy poszukuje, aktywnie poszukuje różnych ciekawostek, zna ten motyw, że można czasami, tak jak w Krakowie na przykład, bywaliśmy pod giełdą, na giełdzie pod halą targową, tydzień w tydzień i nic. Kompletna posłucha. A potem nagle się przychodzi i już na starcie coś jest, za chwilę jest kolejne, i jeszcze kolejne i za chwilę pustka w kieszeni. Więc tak, owszem, bywają takie sytuacje, że następuje szczyt i zupełnie niespodziewany. Czasami szczyt związany też z pustką w kieszeni, więc No, to są czasami naprawdę trudne sytuacje. Trzeba się obejść smakiem, niestety. Więc trudno tu zaplanować sobie. Trudno zaplanować, to są rzeczy nieprzewidywalne. no nie jest łatwo być kolekcjonerem. W internecie można natknąć się nawet na informację, że kobiety kupują około 68% wszystkich sprzedawanych książek. No podejrzewam, że jeśli podobne statystyki dotyczyłyby komiksów, no to można by założyć, że większość z pozostałych 32% należy no właśnie do Wojciecha Jamy, więc powiedz mi, jak się mieszka w takim skarbcu? No bo ja nie mogę oderwać wzroku od tego, co jest za tobą, słuchacze tego nie widzą, ale no jak to jest? No i jak to jest? To znaczy, no ciężko. Ciężko jest. Ciężko jest. Człowiek myśli, jak się tego pozbyć, w sensowny sposób oczywiście zagospodarować, żeby to po prostu posłużyło czemuś większemu i służyło ludziom. I nad tym człowiek myśli. No zobaczymy, no wiesz, jest problem z tym, ponieważ u nas ciągle jednak pokutuje taki pogląd, że fajnie, mówię tutaj o władzach samorządowych, o ludziach, którzy doszli do jakiegoś majątku i zastanawiają się, co sensownego czasami zrobić z tym, prawda? Najczęściej jest to inwestowanie w kluby piłki kopanej. Przy czym, no wiadomo, że kultura stadionowa z kulturą ma średnio zazwyczaj do czynienia. Rozmijają się najczęściej. Niemniej, no to jest kwestia chyba powszechności jednak, no to chyba jest kwestia też związana z rozwojem społeczeństwa. No Na nawet pewnym, Tytus był no, szalikowcem. z historii na świecie, prawda, znamy sytuacje, gdzie ludzie, którzy posiadali majątek i zastanawiali się, co z nim zrobić, w sensowny sposób zagospodarowują to. Fundują biblioteki, fundują galerie sztuki, muzea, finansują je później, ponieważ to nie jest kwestia tylko ufundowania takiej instytucji, ale taka instytucja, utrzymanie takiej instytucji, rozwijanie takiej instytucji kosztuje. Więc no, to jest inwestowanie właśnie w sferę kultury, która najczęściej ona nie przynosi tego efektu takiego finansowego bezpośrednio, że nie wiem, nagle spływy z biletów są tak oszałamiające, że nie wiadomo, co z tą gotówką robić, trzeba do skarbca ją tylko zamykać, jak u kaczora, jak u wujka Scrooge'a, prawda? I te monety tylko przesypywać. Tak z kulturą nie jest. Inwestycja w kulturę zazwyczaj zwraca się zupełnie w innych sferach. Jeżeli mamy atrakcyjne instytucje kultury, które generują ruch turystyczny, przyciągają turystów, to zwraca się czy to w gastronomii, w hotelarstwie, w środkach komunikacji, prawda, i tak dalej, zupełnie gdzie indziej. Tylko trzeba brać to pod uwagę i to też są inwestycje takie czasami odległe w czasie. Nic nie następuje od razu. Ja pamiętam czasy, kiedy ważyły się losy właśnie tego pomysłu mojego o Muzeum o Muzeum Dobranocek. I padały pytania, no dobra, ale dlaczego w Rzeszowie przecież Rzeszów ma liczne instytucje, atrakcje turystyczne? No więc jak zaczynałem rozmawiać o tych licznych atrakcjach turystycznych, to się okazywało, że największą atrakcją turystyczną Rzeszowa, wiesz co jest? Pomnik Zamek w czynu Łańcucie. rewolucyjnego. Ach, to ja strzelałem, że pomnik czynu rewolucyjnego albo studnia, bo o studni to mi kiedyś nawet muzyk Denzel opowiadał, że on był zachwycony i tam teledysk później nakręcił, więc Tak, no, no nie tylko on, bo tam kilka teledysków w rynku no więc powstawało, ale to jest chyba jedyne takie miejsce, gdzie no jest piękny ratusz. Są piwnice rzeszowskie, podziemia rzeszowskie, prawda? No niewątpliwie to są fajne rzeczy, którymi się można pochwalić.
i warto do tych rzeszowskich lochów zajrzeć. Natomiast poza tym, te rzeczy, które są tu uznawane za atrakcje turystyczne, to jest zamek lubomirski, w którym wiesz, co się mieści? Prokuratura i sądy. No, to jest atrakcja jednak. No, dla niektórych wątpliwa atrakcja, oczywiście. To jest zespół klasztorny, poklasztorny w zasadzie przy ulicy 3 Maja, w którym w jednej części mieści się działające liceum, zespół szkół, a w drugiej części muzeum okręgowe, przedzielone kościołem. Nawiasem mówiąc, co uważam jest skandaliczną sprawą, były plany przekazania właśnie gmachu Muzeum Okręgowego kościołowi. Zafry, świeżo po wyremontowaniu. To były pomysły nieżyjącego już prezydenta. Może nie Więc denerwujmy się sami takimi tematami. no właśnie, wiesz, to są rzeczy, które podnoszą mi ciśnienie, ponieważ no niestety, ale prawda jest taka, że tutaj tych atrakcji turystycznych zbyt wielu nie było. I ja powtarzałem jedno, że jeżeli nie ma ich, to trzeba zacząć je w końcu tworzyć. Nie ma wyjścia. No i opornie to idzie niestety. W tym miejscu kończymy pierwszą część rozmowy z Wojciechem Jamą. Jeśli interesuje Was, na co ma alergię, jak dbać o kolekcję, czy temat piwa na cześć kolczastego ssaka, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i czekajcie na następny odcinek.